Zakładamy nowy brzeszczot. Tak. To trzeba przeciąć jednym brzeszczotem. Gra. Gra. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. To przy ciężkich pracach to po prostu zabezpiecza przegub. Szczególnie jak coś się dźwiga, coś się ciąga, to się zakłada bardzo marudnie, bo te paski były dłuższe trochę, ale je przyciąłem, żeby się nie plątały. Dobra jest. Internauci rzucili mi wyzwanie, czy Romek przetnie szynę. No dlaczegoż by nie? Cóż tam szynę przeciąć? Jednym brzeszczotem. Czas? Potrzeba mi na to około 40 minut. I da się radę. Przystępujemy do pracy. Zakładamy nowy brzeszczot. Tak. To trzeba przeciąć jednym brzeszczotem. Tu jest. Gra. Gra. Flaszeczka z wodą jest potrzebna. Polewa się, żeby po prostu schłodzić brzeszczot. No i na mokro lepiej się tnie niż na sucho. Można polewać olejem napędowym, tak, czyli ropą, ale tam jest to zło, że po prostu no, ropa śmierdzi. Kapnie gdzieś na ubranie, na tego. No to jest, jeszcze muszę wrzucić fartuch. No bo jak się tnie, te opiłki lecą po spodniach, lecą do bucików. Także fartuch jest, tutaj jest fartuch nieodzowny. Potrzebny, bardzo potrzebny jest. Zawsze te opiłki po prostu nie idą w ubranie. No, bierzemy się za szynę. Jaką leciutka. Dobra. Dobrze by było zrobić stres, żeby widział, bo to chodzi o to, żeby po prostu nie błądzić. Nie błądzić. Troszeczkę zaznaczyć według góry. Troszeczkę. Żeby było widać. No i tutaj mamy. Twarda od jasnej. A to jest stary brzeszczot, ślizga się. Dobra. No teraz kamera na budzik. Która godzina? 15:15. Parę sekund po. No cóż, zaczynamy. Piszczy, prawda? Twarda.
Ej ty! Tak lepiej zaznaczyć po prostu niż z góry, bo lepiej widać. Jak idzie? Dobrze idzie. Dobrze idzie, proszę pana, dobrze idzie. Dobrze idzie. Ach, wody, 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 bo piszczy. Wody, proszę pana, wody. Bo piszczy. Za sucho. Tu malutka, tu. Czas! Czas, czas, czas! Ile ciąłem? Zaczynaliśmy, było 15:15, a jest 15:42. Czyli wychodzi 27 minut. 27 minut. Dziękuję. Okej, trofeum. Tu spadł ten ścinek, gdzie on tu wpadł? No gdzie on tu wpadł? No taki lekki. Niemożliwe, odbił się gdzieś. To jest nasza praca.
Bardzo twarda stal, bardzo twarda. Dobrze się czuję, ok. No dziękować Panu Bogu. Dobrze się pracowało, dobrze się cięło. Jak się człowiek przeżegna, to wszystkiemu da radę. Ok. Nie, tak ona nie dzwoni. Trzeba inaczej wziąć, żeby ona dzwoniła. Tutaj stół warsztatowy, a tu ręka. Zabiera po prostu ten piękny dźwięk, zabiera. Nie, nie będzie dzwonić, warsztat zabiera. Po prostu musiał być otwór wiercony i powieszona. Dobra, dziękujemy. Nieźle poszło. Jednym brzeszczotem, brzeszczota nie złamałem, szynę przeciąłem, prawda? No okej. Tak, Roki. 27 minut, dobrze. Czyli można zakładać, że w 30 minut to się tnieje spokojnie, prawda? No. Okej. Brzeszczot cacy. Buzi dać. Buzi dać. Niech internauci oglądają i niech się uczą. Nie, nie rozpieram jeduma. Nie, no po prostu. Ja szynę ciąłem bardzo wiele razy. Jeszcze powiem Panu ciekawszą rzecz. Kiedyś obcinałem stopę od szyny. Tak jak szyna jest, to pokażę, po prostu pokażę. To obcinałem tutaj stopę z szyny w ten sposób. Na długości bodajże tam 400 mm, to gdzieś tak, na takim odcinku odcinałem stopę. Dlatego, że o tak o, na takim odcinku gdzieś 400 parę milimetrów. I to poszło do frezera i z główki szyny zostały zrobione prowadnice w młocie mechanicznym. I po dziś dzień to pracuje. Także też trzeba było po prostu brzeszczot założyć w ramkę odwrotnie. Pokażę jak. O! Wtedy zakłada się brzeszczot w ten sposób. Nie wzdłuż, tylko w poprzek. No i cóż, jak mamy w ten sposób, prawda? Tylko że oczywiście to było przykręcone do stołu pionowo, bo w imadle to przeszkadza. Dolny po prostu ten przeszkadza i w ten sposób było cięte. Stopa była w ten sposób cięta. Odcięta była na 400 parę milimetrach, czyli dosłownie 40 parę centymetrów stopa była obcięta. W ten sposób się obcięło do dołu, a z łba szyny zostały wyfrezowane pod kątem i to była dwa takie odcinki musiałem uciąć i to były prowadnice. W tym chodzi, po prostu pracuje młot. Młot bajka waży 90 parę kilo. No cała maszyna tam waży ponad 2 tony. Z czasem ją internautom pokażę, uruchomię. Okej. Także cięło się różne rzeczy i duma mnie nie rozpiera, bo nie było po prostu, nie było elektronarzędzi, nie było przecinarek. Zresztą na przecinarce to nie wiem, czy dam radę tak wzdłuż przeciąć, bo no tutaj na przykład przeszkadza ten chwytacz do opiłków, do iskry, do opiłków. Czyli ile tu bym pojechał z tą szyną, prawda? Niewiele. Trochę bym uciął i stop. Szyna tam się nie mieści po prostu. To nie jest do tego. Ta maszyna służy do cięcia na poprzek. O tak, z góry do dołu. Natomiast wzdłuż to się marnie najetnie, bo no nie jest do tego po prostu przystosowana. Także cięło się różne żelastwo. Pokażę jeszcze jedną zabawkę, którą ciąłem. Taką oś ciąłem wiele razy. Ona miała bodajże 1,60 m szerokości, jak nie lepiej. Zostało z niej tyle. Robiłem z niej po prostu kształtki, tak zwane babki kowalskie, do nitowania, do tego, no i cięło się ją, po prostu cięło się.
cięło się, koniec się przekuwało, czyli tutaj też przekrój jest ładny, prawda? Tu jest przekrój ładny do cięcia. Też trzeba dobrze się przyłożyć, żeby to przeciąć. I to jest stal oczywiście, to jest oś stalowa. I z tych, mówię, metrach a 60 to został mi taki kawałek. Resztę poszło, po prostu zostało pocięte na materiał i przekute. Także takich tematów to było. Dla mnie cięcie to tam jest bajka, bo ja nieraz stawało się i całe dnie się cięło. Tak, obrządek tam przy inwentarzu i wszystkie wolne godziny to tam zjeść śniadanie, po śniadaniu na parę godzin do warsztatu cięcie, do obiadu, po obiedzie znowuż na kilka ładnych godzin, a jak trzeba było coś pilnego, to jeszcze się wieczorem nawet po kolacji przyszło, zapaliło się światło, jeszcze się cięło. Jak były większe przekroje, to jeszcze pokażę, jest taka ramka nawet, jak coś bardzo wysokiego. Jest taka ramka. Tylko że do szyny ona nie bardzo się nadaje, bo dlatego, że no, to za bardzo jest takie trochę za delikatne, Na przykład jakiś cełownik o dużym przekroju ciąć. Ją się tak wrzeszczota nie napnie jak tamtą. Tamta jest bardzo mocna. Ta już nie jest tak, przez to swoją wielkość nie jest tak po prostu stabilna. No i dobra.